To tak jak powiedziałem, dzisiaj zaczniemy bez pierdololo. Materiał pochodzi z Lex Friedman podcast i dotyczy tego, jak dzisiaj myśl marksistowska powinna być uznawana. To wydaje mi się bardzo dobrym bardzo dobrą odpowiedzią na znaczną część pierdolenia tego inkwizytora, który skupia się na tym, jak rzeczy wyglądały w rzeczywistości ludzi bardzo dawno zmarłych, nie? W sensie myślenie promowane przez właśnie między innymi inkwizytora jest takie, że tak jak sobie Waćpan Marx wymyślił, tak to jest po dziś dzień i koniec. I chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego to rozumowanie jest idiotyczne, nie? Znaczy, ono się pięknie też wpisuje w to, co w to, co inkwizytor mówi na przykład o faszyzmie, tak? Ponieważ z jego perspektywy faszyzm jest... Z jego perspektywy faszyzm działa w ten sposób, że mamy myśl Mussoliniego i nic po niej. I jeżeli Mussolini, który pierdolił dużo głupot, nie zdefiniował czegoś w ramach faszyzmu, to znaczy, że już są pobite gary i że już zdefiniować tego się nie da. No i teraz dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego to jest gówno prawda i dlaczego całe to rozumowanie można wyrzucić do kosza, nie? Bo mam wrażenie, że od czasu, kiedy chociażby Marx pisał, mogły się po drodze zdarzyć jakieś rzeczy, które być może redefiniowały pewne pojęcia albo zakres pewnych pojęć, nie? Slaves produce a surplus which the master gets. Serfs produce a surplus which the lord gets. Employees produce a surplus which the employer gets. It's very simple. These are exploitative class structures because one class produces a surplus appropriated, distributed by another group of people, not the ones who produced it, which creates hostility, enmity, envy, anger, resentment, and all of the problems you can lump under the heading class struggle. The following is Prosta chyba definicja, nie? Proste chyba ujęcie tematu. To znaczy mamy... Jeżeli jedna grupa ludzi produkuje coś, czym dysponuje druga grupa ludzi, to widzimy konflikt klas. To widzimy wyzysk, a ten wyzysk prowadzi do konfliktu klasowego, ponieważ klasa produkująca chciałaby mieć to, co posiada klasa posiadająca, a klasa posiadająca jest wroga wobec klasy produkującej właśnie ze względu na to, że co my się będziemy z biedakami zadawać, nie? I to ten konflikt jest wdrukowany w nasze relacje społeczne w tej chwili i dlatego trzeba je zmienić. Let's start with a basic question, but maybe not so basic after all. What is Marxism? What are the defining characteristics of Marxism as an economic and political theory and ideology? Well, the simplest way to begin a definition would be to say it's the tradition that takes its founding inspiration from the works of Karl Marx. But because these ideas that he put forward spread as fast as they did and as globally as they did, literally it's 140
years since Marx died. And in that time, his ideas have become major types of thinking in every country on the earth. If you know much about the great ideas of human history, that's an extraordinary spread in an extraordinarily short period of historical time. And what that has meant, that speed of spread and that geographic diversity, is that the Marxian ideas interacted with very different cultural histories, religious histories, and economic conditions. So the end result was that the ideas were interpreted differently in different places at different times. And therefore, Marxism, as a kind of first flush definition, is the totality of all of these very different ways of coming to terms with it. For the first roughly 40, 50 years, Marxism was a tradition of thinking critically about capitalism. Marx himself, that's all he really did. He never wrote a book about communism. He never wrote a book really about socialism either. His comments were occasional, fragmentary, dispersed. What he was really interested in was a critical analysis of capitalism. And that's what Marxism was, more or less, in its first 40 or 50 years. The only qualification of what I just said was something that happened in Paris for a few weeks. In 1871, there was a collapse of the French government, consequent upon losing a war to Bismarck's Germany, and in the result was something called the Paris Commune. The working class of Paris rose up, basically took over the function of running the Parisian economy and the Parisian society. And Marx's people influenced by Marx, were very active in that commune, in the leadership of the commune. And Marx wasn't that far away. He was in London. These things were happening in Paris. That's an easy transport even then. And for a short time, very short, Marxism had a different quality. In addition to being a critique of capitalism, it became a theory of how to organize society differently. Tutaj właśnie, wiecie, ja nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale na przykład pochodząc z Łodzi, gdzie w Łodzi jest plac Komuny Paryskiej, ja za chuja nie wiedziałem, o co chodzi z Komuną Paryską, nie? W sensie, jak myślałem Komuna Paryska, zawsze wydawało mi się, że to jest jakieś, że wiecie, to była jakaś forma francuskiej bohemy, która, nie wiem, kultywowała jakąś swoją kulturę, która funkcjonowała w Paryżu i tyle. I jakby nigdy do mnie nie dotarło, że to może być coś bardziej złożonego, coś bardziej głębokiego, tak? I tymczasem Komuna Paryska z punktu widzenia jakby lewicowości, z punktu widzenia właśnie socjalistycznych czy komunistycznych wartości, była pewną próbą zmiany porządku funkcjonowania jednego z wtedy najpotężniejszych krajów na świecie. I on mówi o tym, że ludzie z komuny zostali zesłani między innymi do kolonii, ale pamiętajmy, że wielu tych komunardów zostało po prostu wymordowanych. I w jaki sposób zostało wymordowanych? Zostało wymordowanych przez wojsko, które przyszło i powiedziało: no, my jednak lubiliśmy bardziej poprzedni system, więc użyjemy siły, żeby zniszczyć to, co próbujecie stworzyć. We wszystkich dyskusjach dotyczących socjalizmu czy komunizmu temat właśnie prób i działań Komuny Paryskiej jest mocno przemilczany. Jakby nigdy się nie zdarzył.
Że to nie jest tak, że nigdy się nie zdarzył dlatego, że jak to uwielbiają niektórzy pierdolić, komunizm czy socjalizm zawsze jest skazany na porażkę, tylko dlatego, że wobec ludzi, którzy próbowali zreformować ówczesny system, zastosowano przemoc. Jeżeli najlepszym, co mogłeś dostać za zaangażowanie w komunę paryską była deportacja, a wśród wspaniałych opcji była też na przykład śmierć, no to trudno się dziwić, że nie doszło do, nie wiem, 10 lat temu do kolejnego takiego powstania, ponieważ groźba przemocy w ludziach pozostaje, tak? I to jest coś, o czym cholernie warto pamiętać, bo jest to cholernie bolesne. I jest to cholernie niesprawiedliwe. Before that had only been implicit. Now it became explicit. What is the leadership of the Paris Commune going to do? And why? And in what order? And in other words, governing, organizing a society. But since it only lasted a few weeks, the French army regrouped, and under the leadership of people who were very opposed to Marx, they marched back into Paris, took over, killed a large number of the communards, as they were called, and deported them to islands in the Pacific that were part of the French Empire at the time. The really big change happens in Russia in 1917. Now you have a group of Marxists, Lenin, Trotsky, all the rest, who are in this bizarre position to seize a moment. Once again, a war, like in France, disorganizes the government, throws the government into a very bad reputation because it is the government that loses World War I, has to withdraw, as you know, Brest-Litovsk and all of that, and the government collapses and the army revolts. And in that situation, a very small political party, Russian Social Democratic Workers' Party, splits under the pressures of all of this into the Bolshevik and Menshevik divisions. Lenin, Trotsky, and the others are in the Bolshevik division. And to make a long story short, he's in exile. His position, Lenin's position, gets him deported because he says Russian workers should not be killing German workers. I mean, this is a war of capitalists who are dividing the world up into colonies, and Russian working people should not kill and should not die for. No tak, tylko pamiętajcie, że wielu postuluje, że jakby trockizm niekoniecznie poprowadziłby Rosję w lepszym kierunku, nie? To też warto pamiętać, że to nie jest tak, że to była zmiana pod tytułem dobra, tak jak pozbyliśmy się Trockiego, to już kurwa jedziemy prosto do piekła, a jakby Trocki był, to wszystko awesome! Więc warto na to zawsze brać poprawkę. Such a thing. As you can expect, they arrest him and they throw him out. Interestingly, in the United States, the comparable leader at that time of the Socialist Party here, as you know, there was no Communist Party at this point. That comes later. The head of the Socialist Party, a very important American figure named Eugene Victor Debs, makes exactly the same argument to the Americans should not fight in the war. He's independent. He has nothing to do with Lenin. I don't even know if they knew of each other. But he does it on his own. He gets arrested and put in jail here in the United States. By the way, he runs for president from jail and does very well. Really, very well. Remarkable. And he's the inspiration for Bernie Sanders, if you see the link. Although he had much more courage politically than Bernie has. That's really interesting. I'd love to return to that. Ja tutaj trochę powtórzę za Lansem z surfów, że
trochę pocisk na Berniego, mówiąc, że typ żyjący 100 lat wcześniej miał więcej odwagi niż Bernie, ale jednocześnie to jest ta smutna prawda w ogóle dotycząca polityki dzisiaj, że przez łatwość, z jaką można kupić polityków w dzisiejszych czasach, nawet ci politycy, którzy są uznawani za robiących coś, bardzo często robią dużo mniej niż ich poprzednicy we wcześniejszych dekadach. I to jest widoczne w Stanach, ale to jest też widoczne w Polsce, nie? I to jest jakby kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Politycy, za sprawą oczywiście lobbingu, w tym momencie żyją w tym stanie, gdzie ich najważniejszą robotą jest robić jak najmniejsze wychylenia, chyba że akurat trzeba podważyć jakąś rzecz, która jest niezdolna z ich doktryną. Wtedy można sobie pozwolić na więcej, na bardziej, nie? Ale to jest raczej wyjątek niż reguła. I wiecie, uczulałbym na to, nie? A link maybe later. Yeah. History rhymes. Yes, the complicated story. Anyway, the importance in terms of Marxism is that now this seizure of power by a group of Marxists, that is, a group of people inspired by Marx, developing what you might call a Russian, even though there were differences among the Russians too, but a Russian interpretation. This now has to be transformed from a critique of capitalism into a plan, at least, of what are you going to do in the Soviet Union? And a lot of this was then trial and error. Marx never laid any of this out. Probably wouldn't have been all that relevant if he had, because it was 50 years earlier in another country, etc. So what begins to happen, and you can see how this happens then more later in China and Cuba and Vietnam and Korea and so on, is that you have kind of a bifurcation. Much of Marxism remains chiefly the critique of capitalism, but another part of it becomes a set, and they differ from one to the other, a set of notions of what an alternative post-capitalist society ought to look like, how it ought to work. And there's lots of disagreement about it, lots of confusion. And I would say that that's still where it is, that you have a tradition now that has these two major wings, critique of capitalism, notion of the alternative, and then a variety of each of those, and that would be the framework in which I would answer. That's what Marxism is about. I zobaczcie, i znowu tutaj ta definicja marksizmu jest z jednej strony bardzo ciekawa, ponieważ jakby dzieli marksizm na takie dwa główne nurty, ale znowu odnosi się zupełnie inaczej do tego, co funkcjonuje jako marksizm w powszechnym dyskursie. Tak? To znaczy, ja myślę, że nikt z tutaj obecnych nie będzie w stanie przeprowadzić z losowym Zbigniewem, Anną, Marią czy nie wiem, Krzysztofem racjonalnej dyskusji, omawiając marksizm w ten sposób. To znaczy, myślę, że na długo przed tym, zanim dojdziecie do tego, że właśnie marksizm dzieli się na dwa nurty. Jednym nurtem jest szukanie alternatyw do dzisiejszego systemu, drugim nurtem jest krytyka kapitalizmu, to wyłożycie się, dostaniecie z buta na twarz i usłyszycie 5 razy PRL, 19 razy ZSRR i 9 bandzylionów zamordowanych ludzi. Ale te rzeczy mimo wszystko są ważne dla naszego rozumienia ideologii, z którą mniej lub bardziej powinniśmy się utożsamiać, nie? Więc
wydaje mi się, że warto to rozumieć, nawet jeżeli to jest wiedza, która ma pomóc wewnętrznie osobom już w temacie, a niekoniecznie stanowić argument na zewnątrz. Its basic idea, if you had to have one, is that human society can do better than capitalism, and it ought to try. And then we can start to talk about what we mean by capitalism. Fine. So we'll look at the critique of capitalism on one side, but maybe stepping back, what do you think Marx would say if he just looked at the different implementations of the ideas of Marxism throughout the 20th century, where his ideas that were implicit were made explicit? Would he shake his head? Would he enjoy some of the parts of the implementations? Like, how do you think he would analyze it? Well, he had a great sense of humor. I don't know if you've had a chance to take a look at his writing, but he had an extraordinary sense of humor. So my guess is he would deploy his humor in answering this question, too. He would say some of them are inspiring, some of his interpretations of his work, and he's very pleased with those. Others are horrifying, and he wishes somehow he could erase the connection between those things and the lineage they claim from him, which he would. There's a German word. I don't know if you speak the other languages. No. There's a wonderful German word called Verzichter, and it's stronger than the word refuse. It's if you want to refuse something, but with real strong emphasis. Ich verzichte darauf is a German way of saying I don't want anything to do with that. And he would talk then, in philosophical terms, because remember, he was a student of philosophy. He wrote his doctoral thesis on ancient Greek philosophy and all the rest. He would wax philosophical and say, that the ideas you put out are a little bit like having a child. You have a lot of influence, but the child is his own or her own person and will find his or her own way. And these ideas, once they're out there, go their own way. And as you said, there's a particular way that this idea spread. The speed at which it spread throughout the world made it even less able to be sort of stabilized and connected back to the origins of where the idea came from. The only people who ever really tried that were the Russians after the revolution, because they occupied a position for a while, not very long, but they occupied a position for a while in which, it was exalted, right? There had been all these people criticizing capitalism for a long time, even the Marxists ever since mid-century, and these were the first guys who pulled it off. They made it, and so that there was a kind of presumption around the world. Their interpretation must be kind of the right one, because look, they did it. And so for a while, they could enunciate their interpretation, and it came to be widely grasped as something which, by the way, gets called in the literature official Marxism. The very idea that you would put that adjective in front of Marxism, or Soviet Marxism, or Russian there were these words where the adjective was meant to somehow say, kind of, this is the canon. You can depart from it, but this is the canon. Before the Russian Revolution, there was no such thing. And by the 1960s, it was already dispersed. It was gone. But for a short time, 30, 40 years, it was a kind of... And the irony is, particularly here in the United States, where the taboo against Marxism kicks in right after World War II, is so total in this country that I, for example, through most of my adult life, have had to spend a ridiculous amount of my time simply explaining to American audiences that the Marxism they take as canonical is that old Soviet Marxism, which wasn't the canon before 1917 and hasn't been since at least the 1960s, but they don't know. It's not that they're stupid and it's not that they're ignorant. It's that, well, the ignorance maybe, but it's not a mental problem. It's the taboo shut it down. And so all of the reopening that in a way recaptures what went before and develops it in new direction, they just don't know. Tutaj w ogóle bardzo warto dostrzec i docenić ten szacunek, z jakim on mówi, nie? Że on jakby nie chce, on nawet nie jest skłonny nazwać tych ludzi, którzy słyszą marksizm, czy słyszą komunizm i myślą, wiecie, ZSRR. On nie jest nawet skłonny nazwać ich ignorantami w tym sensie, że jest to jakiś problem mentalny. To jest bardzo ważne, bo jeżeli zaczniemy patrzeć na ludzi, którzy nas nie rozumieją w ten sposób, to bardzo szybko dojdziemy do punktu, w którym my zaczynamy gardzić, czy eliminować ludzi związanych z mimo wszystko, znaczy inaczej, ludzi, którzy mogliby, przynajmniej w teorii, poznać nasze wartości.
No i nie oszukujmy się, to jest strasznie zjebane, bo to w prostej linii prowadzi do tego, żebyśmy byli kompletnie nieskuteczni w przekonywaniu do siebie kolejnych ludzi. To jest taka myśl, która pomyślałem sobie, że warto, żeby z nami była. U mnie też część znajomych tego nie rozumie, nie chce rozumieć. Myślą, że rosyjski komunizm to jedyny socjalizm. No, bo wiesz, to co ja powiedziałem wcześniej o komunie paryskiej i kwestii tego, że w Łodzi jest plac komuny paryskiej i dalej ni chuja ludzie nie wiedzą, co to była komuna paryska, jest w dużym stopniu też kwestią edukacji i tego, jak nas edukacja nastawia do systemów de facto innych niż kapitalizm, bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Ta narracja jest po prostu o tym, że kapitalizm good, a wszystko, co było przed nim, obok niego lub próbuje współistnieć w tej chwili równolegle do niego, jest bad, nie? I to jest infantylna narracja, ale to jest narracja, która jest z taką systematycznością utrwalana, że naprawdę dziwicie się, że tak jest? Nevertheless, it's a serious attempt at making the implicit ideas explicit. The Russians, the Soviets at the beginning of the 20th century made a serious attempt at saying, okay, beyond the critique of capitalism, how do we actually build a system like this? And so in that sense, not at a high level, but at a detailed level, it's interesting to look at those particular schools. Maybe Right, because, for example, let me just take your point one step further. You really cannot understand the Cuban Revolution, the Chinese Revolution, Vietnamese, and the others, because each of them is a kind of response, let's call it, to the way the Soviets did it. Yeah. Are you going to do it that way? Well, yes and no is the answer. This we will do that way, but that we're not going to do. And the differences are huge, but you could find a thread, I can do that for you if you want, in which all of them are in a way reacting. They to are, the originals. yes, very much so. Like maybe most of rock music is reacting to the Beatles and the Stones. There's something like that. Can you speak to the Pamiętajmy, że rock'n'rolla nie wymyślili biali. To też warto podkreślić, bo tutaj powiedział, że rock odpowiada na Beatlesów i Rolling Stonesów. No spoko, ale szczególnie w przypadku Beatlesów to jedynym światem, w którym rock'n'rolla wymyślili biali, jest powrót do przeszłości, nie? A poza tym it's not white people music. Po prostu white people zawłaszczyli sobie ten music. Osobiście, gdy mówię o lewicowych wartościach i ktoś nie rozumie lub nie chce rozumieć, to winę widzę po swojej stronie i brak umiejętności przekazania informacji. Wiesz co? Ja myślę, że z tym bardzo trzeba uważać. W sensie to bardzo zależy od tego, w jakim tonie ludzie z tobą rozmawiają, nie? Tu przychodzi dużo ludzi, których jednym celem na przykład jest atak, nie? Jest albo przypierdolenie mi z dupy typu schudnij z paślaku, albo właśnie kłócenie się ze mną, na przykład kurwa kwestie własności, że jak ja mówię, że w pustostanie ktoś może zamieszkać, to czy kurwa we własnej piwnicy też bym zamieszkał, czy tego. I jeżeli nie docieram do takich ludzi, to nie jest rezultat mojej słabej komunikacji, tylko rezultat tego, że ci ludzie w ogóle nie próbują, nie? Juan, dziękuję za suba. W sensie, na pewnym etapie musisz się pogodzić z tym, że jest część ludzi, która po prostu jest nastawiona do ciebie na tyle antagonistycznie, że żaden koncept, który postulujesz, nie przejdzie. I to już jest na przykład błąd poznawczy tych ludzi. To jest problem tych ludzi ze zrozumieniem i przyjęciem tego, że istnieją inne perspektywy niż ich i one niekoniecznie muszą być głupie ze względu na to, że są inne niż ich.
unique elements of the various schools of that Soviet Marxism. So we got Leninism, Trotskyism, Stalinism, maybe even let's expand out to Maoism. So maybe I could speak to sort of Leninism, and then please tell me if I'm saying dumb things. There's I think for Lenin, there was an idea that there could be a small sort of vanguard party, like a small controlling entity that's like wise and is able to do the central planning decisions. Then for Stalinism, so Stalin's implementation of all of this, one interesting characteristic is to move away from the international aspect of the ideal of Marxism to make it all about nationalism, the strength of nation. And then, so Maoism it's different in that it's focused on agriculture, on rural. And then Trotskyism, I don't know except that it's anti-Stalin. Right. I mean, I don't even know if there's unique sort of philosophical elements there. Anyway, can you maybe from those or something else speak to different unique elements that are interesting to think about implementation of Marxism in the real world? Probably the best way to get into this is to describe something that happened in Marxism that then shapes the answer to your question. In the early days of Marx's writings, and his life spans the 19th century. He's born in 1818, dies in 1883. So literally, he lives the 19th century. And you might, to make things simple, you might look at the first half or the first 2/3 of his life as overwhelmingly gathering together the precursors to his own work. Marx was unusually scholarly in the sense that, partly because he didn't work a regular job and partly because he was an exile in London most of his adult life, he worked in the library. He had a lot of time. He got subsidized a little bit by Engels, whose family were manufacturers. And you might say the first half to 2/3 of his life are about the critique of capitalism. And that was what, in a broad sense, the audience for his work, Western Europe, more or less, was interested in. That's what they wanted. And he gave that to them. He wasn't the only one, but he was very, very effective at it. By the last third of his life, he and the other producers of an anti-capitalist movement, people like the Chartists in England, that's a whole other movement, the anarchists of various kinds, like Proudhon in France, or Kropotkin, or Bakunin in Russia, and so on. You pull all these together, and there was a shift in what the audience, let's call it a mixture of militant working class people on the one hand and critical or radical intelligentsia on the other, they now wanted a different question. They were persuaded by the analysis. They were agreeable that capitalism was a Dziękuję, Trzynogi. phase they would like to do better than. And the question became, how do we do this? Not anymore, should we, why should we, could we maybe fix capitalism? No, they had gotten to the point the system has to be fundamentally changed. But they didn't go, you might imagine, they didn't go and say, well, what will that new system look like? They didn't go that way. What they did was ask the question, how could we get beyond capitalism? It seems so powerful. It seems to have captured people's minds, people's daily lives, and so on. And the focus of the conversation became, this was already by the last third of the 19th century, the question of the agency, the mechanism whereby we would get beyond. And again, make a long story short, the conversation focused on seizing the government. See, before that, it wasn't that the government was not a major interest. If you read Marx's Capital, the great work of his maturity, 3 volumes, there's almost nothing in there. The state, he mentions it, but he's interested in the details of how capitalism works. Factory by factory, store by store, office. What's the structure? The government's secondary for him. But there's also humans within that capitalist system of, there's the working class. Right. It's about That's the what class he's struggle. That's what he's interested in think of it almost mechanically like the workplace. In the workplace there are some people who do this and other people. Anonymous, dziękuję i tobie. Zobaczcie, jak wygląda dyskusja o marksizmie, kiedy odrzucamy kwestię dyskusji czysto znaczy, kiedy odrzucamy dyskusję o tej, co nam złego zrobił komunizm, a zaczynamy rozmawiać o tym, jak ten ruch funkcjonuje. Bo to też jest ciekawe. Ja osobiście mam taki charakter, że
właśnie rozumowanie pod tytułem teraz ktoś się pochylił i przemyślał, jak to wszystko działa, jest rozumowaniem dla mnie bardzo atrakcyjnym, tak? To jest rozumowanie, które ja rozumiem, że niektórych ludzi odrzuca na zasadzie po co wszystko rozgrzebywać. No ale z mojej perspektywy no to też jest trochę clue rozumienia, z czym obcujemy i w jakim świecie żyjemy. Natomiast to jest też ten rodzaj rozmowy, który bardzo rzadko będzie miał miejsce. who do that, and they accept this division of authority, and they accept this division of what's going on here, particularly because he believed that the core economic objective of capitalism was to maximize something called profit, which his analysis located right there in the workings of the enterprise. Not in the government was not the key factor here. And he was looking at ideas of value. Yes. How much value does the labor of the individual workers provide? And that means, how do we reward the workers in an ethical way? So those are the questions of. Right. Well, we'll get. Yeah. Okay. But the government was really not part of that that's picture. right. Okay. So it's very significant that towards the end of the 19th century, Marx is still alive when this begins, but it really gets going after he dies, is this debate among Marxists about the role of the state. They all agree, nearly all of them agree, that you have to get the state. The working class has to get the state because they see the state as the ultimate guarantor of capitalism. When things get really out of hand, the capitalist calls the police, or he calls the army, or both of them. And so the government is, in a sense, this key institution captured in Marxist language by the bourgeoisie. To znowu jest ważna myśl dla ludzi, którzy wierzą, że jakby koncepcja tego, że policja służy do chronienia uprzywilejowanej klasy jest jakaś, nie wiem, nowa, czy obca, czy bierze się z dupy od, wiecie, młodocianych anarchistów, którzy chcą popyskować, nie? Jakby tymczasem ludzie, którzy poświęcili bardzo dużo czasu na analizę systemów, mówią wprost, że właśnie policja jest wykorzystywana między innymi do tego, nie? Między innymi w ten sposób przez państwo. W sumie ciekawe, dlaczego tylko ruch marksistowski przeżył, a reszta nurtów antykapitalistycznych z tamtych czasów umarła. Dlatego, że po pierwsze istniała pewna potrzeba konsolidacji, po drugie te ruchy anarchistyczne, które były bardziej przemocowe i bardziej wojownicze, tak? Jakby w XIX wieku anarchiści kojarzyli się ludziom z zamachami i agresją. I mimo wszystko byli sprawcami dużej części przemocy, ponieważ wiele anarchistycznych grup widziało jedyną możliwość zmiany właśnie w użyciu siły czy użyciu przemocy. W związku z czym te ruchy, jako ruchy radykalne, odpadały. Wiele innych ruchów szukających odpowiedzi zaczęło się kształtować później, między innymi w odpowiedzi na marksizm, tak? Zarówno właśnie Mussolini ze swoimi gangami, jak i DAP w Niemczech operowały w świecie, w którym marksiści istnieli i myśl marksistowska była kultywowana i oni bardzo często formowali się w opozycji do komunistów, bardzo często byli jakby finansowani przez kapitalistów, żeby walczyć z komunistami, natomiast jakby ponieważ jednak do skutecznej walki z systemem, który nam nie pasuje, potrzebna jest pewna doza konsolidacji, no to część istniejących wcześniej ruchów po prostu przewartościowywała się tak, żeby dostosować się do najsilniejszych istniejących ruchów, nie? Bourgeoisie by the other side, the capitalists,
and yet vulnerable because of suffrage. If suffrage is universal or nearly so, if everybody gets a vote, which in a way capitalism brings to bear, part of its rejection of feudalism in the French-American Revolution is to create a place where elected representative. So the government being subject to suffrage creates the notion, aha, here's how we have to seize the state. And then that gets agreed upon, but there's a big split as to how to do it. One side says you go with the election. You mobilize the voter. That gets to be called reformism within Marxism. And the other side is revolution. Don't do that. This system, if I may quote Bernie again, is rigged. You can't get there. They've long ago learned how to manipulate parliaments. They buy the politicians and all that. And therefore, revolution is going to be the way to do it. Revolution gets a very big boost because the Russians, they did it that way. They didn't they fought in the Duma, in the parliament, but they didn't. And this focus on the state, I would argue, goes way beyond what the debaters at the time, and if you're interested in the great names, there was a great theorist of the role of the state in a reformist strategy to get power in Germany named Edward Bernstein. Very important. His opponents in Germany were Karl Kautsky and Rosa Luxemburg, the two other huge figures in Marxism at the time. And they wrote the articles that everybody reads, but it was a much broader debate. And by the way, that debate still goes on. Reformism versus revolution? Mm-hmm. And in terms not all that different. I mean, it's adjusted to history, but in terms that are different. Can you comment on where you lean in terms of the mechanism of progress, reformation versus I'd revolution? rather tell you the historical story. Sure. Over and over and over again, in most cases, the reformists have always won because revolution is frightening, is scary, is dangerous. And so most of the time, when you get to the point where it's even a relevant discussion, not an abstract thing for conferences, but a real strategic issue, the reformists have won. I mean, and I'll give you an example from the United States. In the Great Depression of the 1930s, you had an extraordinary shift to the left in the United States, the greatest shift to the left in the country's history, before or since. Nothing like it. Suddenly, you created a vast left wing composed of the labor movement, which went crazy in the 1930s. We organized more people into unions in the 1930s than at any time before or any time since. It is the explosion. And at the same time, the explosion of two socialist parties and a communist party that became very powerful, and they all worked together, creating a very powerful leftist presence in this country. They debated in a strategically real way reform or revolution. The reformers were the union people, by and large, and the communists were the revolutionaries, by and large, because they were affiliated with the Communist International, with Russia and all of that. And in between, you might say that the two socialist parties, one that was Trotskyist in inspiration, and the other one more moderate Western European kind of socialism. And they had this intense debate. And they ended up, the reformists won that debate. There was no revolution in the 1930s here, but there was a reform that achieved unspeakably great successes, which is why it was as strong and remains as strong as it does, because it achieved in a few years in the 1930s, starting around 1932-3, Social Security in this country. We had never had that before. That's the same one we have now. Unemployment insurance never existed before, that you have till today. Minimum wage for the first time, still have that today. And a federal program of employment that hired 15 million people. I mean, these were unspeakable gifts, if you like, to the working class. So that's the 30s and the 40s. 30s, not much in the 40s anymore, but in the 30s. And here's the best part. It was paid for by taxes on corporations and the rich. So when people today say, well, you can tax on corporations, the joke is I have to teach American history to Americans because it has been erased from consciousness. We'll return to that, but first let's take a To story. jest też w ogóle zajebista rzecz. Zobaczcie, bo on mówi o tym, że pewne rzeczy zostały wymazane z amerykańskiej świadomości i że jakby pewne rzeczy, które były historyczne, przestały istnieć, nie? Zwróćcie uwagę na to, nie wiem czy kojarzycie, ale jest ta historia o Jezus, jest ta historia czarnego Wall Street, czyli Tulsy, gdzie doszło do masakry. No i co? Przepraszamy?
Przepraszam, chwila dla kotka. No co? Ty, im więcej miejsca robię, tym bardziej ty się panoszysz. Nie będę porządkował tego biurka, bo ty mi nie dajesz żyć. Nie, Simba! Tabadaba diba diba daba. Tabadaba diba daba daba. Nie. Jakby... Zacząłem mówić. Jest historia czarnego Wall Street, tak? Czyli tego, że w Tulsie wymordowano i zniszczono jakby całe no chciałbyś powiedzieć wręcz miasteczko czarnych, którzy prowadzili własne biznesy, którym powodziło się tak, że byli w stanie faktycznie zachowywać pieniądze we własnej społeczności, wspierać się nawzajem, budować majątek, tak naprawdę pierwszy znaczący raz w historii USA. I to jest rzecz, która jest na tyle pomijana w historii USA, że kiedy wyszedł ten HBO-wski serial The Watchmen, to bardzo dużo ludzi w ogóle, ale szczególnie bardzo dużo czarnych osób, także tych mieszkających w Tulsie, dowiadywało się o tym, że takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy. W taki sposób Amerykanie komunikują własną historię i to nie sprzed 500 lat, tylko sprzed 100. Dlatego też i wiecie, i mają do tego niesamowicie potężne narzędzia, tak? Mają do tego media, mają do tego kulturę, która jest świetna w rozprzestrzenianiu pewnej wizji, zgodnej z interesem rządzących. I jeżeli chcą pozbyć się jakiejś problematycznej czy wstydliwej narracji, po prostu ona przestaje istnieć. I to jest przejebane, nie? To jest naprawdę przejebane, bo koniec końców ten brak zrozumienia, który u nas w Polsce też jest widoczny w troszkę innej formie, ale jak najbardziej jest, prowadzi do kolejnych złych wniosków, do kolejnych złych przekonań, do kolejnych perspektyw, które są zafałszowane przez to, że zafałszowana jest sama historia, w oparciu o którą budujemy te perspektywy. I nie wiem jak was, ale mnie to na przykład strasznie wkurwia. Roll back to the beginning of the 20th century with the Russians. Right, with the Russians. So their interpretation goes like this. Everybody was right. The state is crucial. We were right. We were the revolutionaries. We seized the state here in Russia. Now we have the state, and socialism is when the working class captures the state, either by reform or revolution, and then uses its power over the state to make the transition from capitalism to the better thing we're going toward. And again, make a long story short in the interest of time. What happens, which is not unusual in human history, is that the means becomes the end. In other words, Lenin, who's crystal clear before he doesn't live very long. He dies in 23, so he's only in power from 17 to 22. By that time, he has his brain trouble. Not 1923, by the way, not at age 23. Yeah. Before listening. 1923. Yeah, he's only there for 4 or 5 years. He's very clear. He even says, and I've done work on it, I've published, so I know this stuff. He says in a famous speech, let's not fool ourselves. We have captured the state, but we don't have socialism. We have to create that. We have to move towards that. With Stalin, Lenin dies and there's a fight between Stalin and Trotsky. Trotsky loses the fight. Zobaczcie i zwróćcie tutaj uwagę. Tutaj po raz kolejny pada rzecz, o której rozmawialiśmy, kiedy omawialiśmy narzekania tego inkwizytora, tak? On produkował się, że no tak, ale jak tylko bolszewicy przejęli władzę, to była gospodarka wojenna i przecież czy to nie był komunizm, czy to już nie był komunizm? Nie był. Bo
to nie jest tak, że faszyzm zaczął się w drugiej minucie rządów Hitlera. I warto pamiętać o tym, że o ile pewne rzeczy, pewne przemiany zaczęły mieć miejsce jakby wcześniej, w momencie, w którym bolszewicy doszli do władzy, to nie znaczy, że jest kurwa guzik taki przełącznik między kapitalizm a socjalizm i można nim machać w górę i w dół i kurwa z automatu się przełącza między jednym a drugim, nie? He's exiled, he goes to Mexico. Stalin is now alone in power and does all the things he's famous or infamous for. And by the end of the 20s, Stalin makes a decision. I mean, it's not that he makes it alone, but things have evolved in Russia so that they do the following. They declare that they are socialism. In other words, socialism becomes when you capture the state. Not when the state capture has enabled you to do X, Y, Z, other things. No. The state itself, once you have it, is socialism. So when a socialist captures the state, that's socialism. Exactly. And that's exactly right. And I feel like that's definitionally confusing. Well, it shouldn't be, because I'll give you an example. Yeah. If you go to many parts of the United States. Ja przypomnę, że to nie do końca jest sketch, tylko to jest jego po prostu przedstawienie tego, jak rozumują ludzie, nie? Today, and you ask people, what's socialism? They'll look you right in the face and they'll say, the post office. Nie, poza tym on powiedział, że kiedy państwo robi rzeczy, to jest socjalizm, a kiedy państwo robi dużo rzeczy, to jest komunizm. And you know, when I first heard this as a young man, what? The post office. It took me a while to understand. The post office, Amtrak, the Tennessee, all the examples in the United States where the government runs something. This is socialism. See, capitalism is if the government doesn't run it. If a private individual who's not a government official runs it, well, then it's capitalism. If the government takes it, then it's socialism. So what is wrong with that? Kiedy mamy do czynienia z utopią, kiedy czytamy książkę albo oglądamy film. I znowu, zwróćcie uwagę, że według tej narracji, którą on stosuje i która myślę, że dla wielu tych z was, którzy rozmawiają o socjalizmie z innymi, jest rzeczywistością. Idea tego, że spółdzielczość jest jakby zalążkiem, powiedzmy, socjalizmu, jest nie do przyjęcia, dlatego że jest nie do przyjęcia tak długo, jak ludzie wierzą, że mówimy o spółdzielczości wewnątrz kapitalizmu. Mimo tego, że mówimy o demokratycznym zarządzaniu kapitałem, mimo tego, że mówimy o jakby bardziej uczciwej dystrybucji rzeczy, dla wielu osób to dalej będzie rozumowanie na poziomie no ale przecież to prywatni kapitaliści sobie tak ustalili i każdy by tak mógł jak chciał, ale ja nie chcę, więc co to od mnie kurwa chcesz i proszę się ode mnie odpierdolić, nie? I to myślę, że w oczywisty sposób powinno stanowić dla nas problem, że ludzie rozumują w ten sposób, bo takie rozumowanie jest turbodziurawe samo w sobie, tak? Ono tak dużo rzeczy wypycha poza nawias, tak dużo, prezentuje przede wszystkim tak błędne rozumienie samego kapitalizmu, że uniemożliwia praktycznie jakąkolwiek dyskusję, nie? I nie wiem jak was, ale znowu mnie to wkurwia na przykład. Obawiam się, że bardzo dużo ludzi lubi z religijnym podłożem, to będzie bardzo obrazoburcze z powodu tego, czym jest dla nich społeczność. No jasne, tylko ja myślę, że i to jest coś, co zauważyłem,
że rozmowa... To jest zawsze dla mnie bardzo ciekawa rzecz w kontekście tego, jak identyfikujemy pewne problemy. To znaczy, demokratyczność nie jest wpisana w dzisiejszy Kościół. To nie znaczy, że on... To nie znaczy, że jakby chrześcijaństwo czy katolicyzm nigdy nie były demokratyczne. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiejszy etos Kościoła nie jest demokratyczny. I w związku z tym ciekawym pytaniem dla osób wierzących jest to, jak wysoko cenią sobie demokratyczność. Bo ich własna religia w obecnej formie nie jest przesadnie entuzjastyczna w stosunku do demokracji, nie? A to jest całkiem ważne, jeżeli chcemy, wiecie, iść dalej i rozpatrywać takie kwestie, jak powinno społeczeństwo funkcjonować. I oczywiście to pytanie do osób wierzących ma też na przykład to zastrzeżenie, ten dodatek, że jeżeli spojrzycie na Mondragona, tak? Czyli tą korporację, która jest zrzeszeniem spółdzielni w Hiszpanii, która ma nawet uniwersytet uczący ludzi spółdzielczości i działania spółdzielczo w biznesie, to Mondragon został założony przez między innymi księdza. Znaczy, że te wartości nie są kompletnie obce. Znaczy, że te wartości nie są w konflikcie z samą wiarą. One stoją w konflikcie z doktryną Kościoła, który bardzo duży nacisk kładzie na hierarchiczność i na struktury, ale nie jest fundamentalnie sprzeczna z wiarą. Takie pytanko, czy dla ciebie w Korei Północnej system to bardziej feudalizm, czy odłam marksizmu, leninizmu? A w Korei Północnej? Korea Północna jest po prostu ekstremum tego, co może ci zaoferować kapitalizm. To jest zepsuta... To jest kapitalizm bez zasobów. Natomiast panuje wyzysk jakby znacznej części społeczeństwa na korzyść niewielkiej grupy posiadającej, która rzuca im ochłapy tak naprawdę z pańskiego stołu i tam dużo więcej się nie dzieje. To nie jest jakiś... W sensie... Co miałoby czynić to marksizmem, leninizmem czy feudalizmem? Aparat inwigilacji istnieje i ma się świetnie zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie, tak? Londyn jest podobno miastem, w którym jest najwięcej kamer na świecie. W Stanach wciąż nie, z tego co pamiętam, wciąż nie skasowano Patriot Actu, tak? Więc wszystkie te cechy, z którymi mamy do czynienia w Korei, one są jak najbardziej obecne w innych krajach kapitalistycznych. Problemem Korei jest to, że zakręcono jej kurek zasobów. I spodziewałbym się, że gdybyś doszedł do innych krajów właśnie kapitalistycznych, które są w pozycji Korei, to zobaczyłbyś bardzo podobne rezultaty. Dlatego, że do zmiany sytuacji w Korei potrzebny jest albo zmęczony tą sytuacją jakby generał, który powie
chuj, ja jednak chciałbym móc pojechać na wakacje do, nie wiem, na Bahamy i jakby rozmontujmy to gówno. Albo powstanie ludzi, którzy nie mają siły nawet powstawać i którym odbiera się każdą możliwość jakby organizowania się przeciwko władzy. Przecież pamiętajcie, Korea Północna jest krajem, do którego co się robi? Przemyca się zachodnie filmy. Żeby pokazać, że Zachód nie chce, kurwa, żreć małych koreańskich dzieci, nie? Ale ta rodzina nie jest jedynymi beneficjentami tego systemu. Mimo wszystko ten system jest bardzo mocno podtrzymywany przede wszystkim przez armię. Tu nie ma na przykład do końca mowy o... Znaczy, jakby propaganda mówi o boskim nadaniu, nie? Ale... reasoning. So the idea, I think, there's nothing wrong with it's a way of looking at the world. It's just got nothing to do with Marx. well, there's Marx, there's Marxism. Let's try to pull this apart. So, what role does central planning have in Marxism? So, Marxism is concerned with this class struggle, with respecting the working class. Right. What is the connection between that struggle and central planning that is often associated with Marxism? Right. So a centralized power doing Russia did that. allocation. So that has to do with a very specific set of implementations initiated by the Soviet Union. Has nothing to do with Marx. How else can you do? I don't think you can find anywhere in Marx's writing anything about central planning or any other kind of planning. Again, fundamentally, then Marx's work, it has to do with factories, with workers, with the bourgeoisie, with the exploitation of the working class. Exactly. You still have to take that leap. What is beyond capitalism? Right. So maybe we should turn to that. Focus on that. Okay. Yes. We've already looked historically at several attempts to go beyond capitalism. How else can we go beyond capitalism? Right. Let me push it a little further. They didn't succeed, in my judgment, as a Marxist. And I'm now going to tell you why they didn't succeed, because they didn't understand as well as they could have or should have what Marxism was trying to do. I think I would have been like them if I had lived at their time under their circumstances. This is not a critique of them, but it's a different way of understanding what's going on. All right. So I'll give you an example. Most of my adult life, I have taught Marxian economics. I'm a professor of economics. I've been that all my life. I'm a graduate of American universities. As it happens, I'm a graduate of what in this country passes for its best universities. It's another conversation you and I can have. So I went to Harvard, then I went to Stanford, and I finished at Yale. I'm like a poster boy for elite education. O kurwa, no to faktycznie taki zestaw pod tytułem Klękajcie narody. Nie wiedziałem, że on wszystkie 3 ukończył. They tried very hard. By the way, I spent 10 years of my life in the Ivy League. 20 semesters, one after the other, no break. Mm-hmm. In those 20 semesters, 19 of them never mentioned a word about Marxism. That is, no critique of capitalism was offered to me, ever, with one except one professor in Stanford. In the one semester I studied with him, he gave me plenty to read, but nobody else. So that's really interesting. You've mentioned that in the past, and that's very true, which makes you a very interesting figure to hold your ground intellectually through this idea space where just people don't really even talk about it. No. Perhaps we can discuss historically why that is, but nevertheless, that's the case. So Marxian economics, did Karl Marx come up in conversation as a kind of... dismissal? The best example, he came up only as an object of dismissal. For give you an example, the major textbook in economics that I was taught with, and that was for many years the canonical book, it isn't quite anymore, was a book authored by a professor of economics at MIT named Paul Samuelson. And people a whole generation or two were trained on his textbook. If you open the cover of his textbook, he has a tree. And the tree is Adam Smith and David Ricardo at the root, and then the different branches of it. He's trying to give you an idea as a student of how the thing developed. And it's a tree, and everybody on it is a bourgeois.
And then there's this one little branch that goes off like this and sort of starts heading back down. That's Karl Marx. In other words, he had to have it complete because he's not a complete faker. But beyond that, no, there was nothing in the book gives you 2 paragraphs of an approach. But that's Cold War. I mean, that's really neither here nor that's the craziness. Yeah, that's the Cold War in this country. My professors were afraid. Anyway, let me get to the core of it, what I think will help. Marx was interested in the relationship of people in the process of production. That he's interested in the factory, the office, the store. What goes on, and by that he means what are the relationships among the people that come together in a workplace. And what he analyzes is that there is something going on there that has not been adequately understood and that has not been adequately addressed. Tak w Pokemonach zaliczenie wszystkich lig, ale on się w jednej porusza. On się poruszał w Ivy League, czyli w właśnie, o Jezus, w tak zwanym, Ivy League to jest zbiór najlepszych szkół w USA, nie? To, czego nauczyłem się podczas krótkiego studiowania ekonomii, to, że pracownik jest kosztem. Jakby bardzo często w ogóle o studentach a także wykładowcach niestety ekonomii mówi się w tej chwili jako o troszeczkę religijnych fanatykach jednego modelu, nie? Jednej wiary w to, że istnieje złoty, po prostu wiecie, złoty strzał, który pozwala rozwiązać wszystkie problemy. Że jest ten jeden idealny model, w którym możemy się pochwalić, że rzeczy działają i koniec. Natomiast poza tym modelem nic nie działa. Czy ten model jest jakiś przesadnie super? No niekoniecznie, dlatego że prowadzi cyklicznie do kryzysów między innymi, tak? Że rezultatem działania tego modelu jest w dużym stopniu to, że nierówności się pogłębiają, a gospodarka raz za razem się wypierdala, nie? Przy czym cały pic polega na tym, że z perspektywy wielu ekonomistów to nie jest bug, tylko feature. To nie jest to nie jest sytuacja, w której w której coś nie działa tak, jak powinno, tylko wszystko działa dokładnie tak, jak sobie to umyślono. I koniec. Rest as an object needing transformation. Now, what does he mean? The answer is exploitation, which he defines mathematically in the following way. Whenever in a society, any society, you organize people, adults, not the children, not the sick, but healthy adults, in the following way. A big block of them, a clear majority, work. That is, they use their brains and their muscles to transform nature. A tree into a chair, a sheep into a woolen sweater, whatever. In every human community, Marx argues, there are the people who do that work, but they always produce more chairs, more sweaters, more hamburgers than they themselves consume, whatever their standard of living. Chodzi mi o to, że jest dużo oparte na rolnictwie, próbuje się utrzymać chłopów za pomocą boskiego bata i armią, od dynastii Kimów, atmosfera jak podczas inkwizycji, to mi strasznie przypomina cesarstwo bizantyjskie X-XI wieku, ale teraz może o tym myślę, to faktycznie jest coś podobnego, może być w kapitalizmie bez surowców. Magikarp, ale zwróć uwagę na to, że kiedy mówisz o feudalizmie, to jakby na przykład feudalizm nie doprowadzał do sytuacji, w której kurwa chłopom bardziej się opłaca podawać amfetaminę niż jedzenie, ponieważ są bardziej wydajni na amfetaminie niż na jedzeniu, nie? Z tego, co gdzieś tam czytałem, to właśnie jednym z problemów w Korei Północnej jest kwestia narkotyków. I nie, że tutaj mamy problem z nałogowcami, tylko
tego, że no czasem zamiast jedzenia dostaniecie dragi, bo jedzenia jest za mało. I jakby cała nasza historia jest niestety też historią dopieszczania i dokręcania mechanizmów wyzysku do ekstremu. I bardzo często na przykład dyskusją w kontekście niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, to PragerU między innymi to mega promuje. Siujub, dziękuję ci za suba. Jedną rzeczą, którą PragerU bardzo promuje, jest to, że niewolnictwo istniało wcześniej. Tak? To jest prawda. W różnych miejscach w historii istnieli niewolnicy. Część była biała, część nie była biała, część niewolników była posiadana przez białych, część była przez kogoś innego posiadana. Rozstrzał jest bardzo duży. Tak? Rzecz w tym, że forma niewolnictwa, którą przyjęto w Stanach, wynosiła nawet kwestię niewolników do pewnego ekstremu. Ponieważ amerykański kapitalizm został zbudowany na plecach niewolników. Oni byli w dobie jakby między rewolucjami przemysłowymi także, byli tym mechanizmem uzupełniającym, pozwalającym doskoczyć do kolejnej rewolucji przemysłowej. I nie było opcji, żeby ludzie wcześniej byli tak wyzyskiwani, jak byli wyzyskiwani niewolnicy w Ameryce w XVIII czy XIX wieku, dlatego, że wcześniej nie posiadaliśmy mechanizmów, żeby z tego wyzysku tak dużo wyciągnąć. To jest jedna z tych ważnych rzeczy. Kiedyś ludzie, wiecie, czy to Skandynawowie, czy ludzie w basenie Morza Śródziemnego łapali niewolników dlatego, że potrzebowali dodatkowych rąk do pracy i potencjalnie było to bardziej opłacalne niż jakby posiadanie robotników, tak? Ponieważ jakby jeżeli jesteś obywatelem, no to musisz coś odjebać, żeby spaść niżej, ponieważ nasza tkanka trzyma się tego, że jesteśmy silni dzięki temu, że jesteśmy na podobnym poziomie, na przykład w kontekście Rzymu. Więc potrzebujemy ludzi z zewnątrz, tak? Jakby w Skandynawii, jak łapali niewolników, to łapali niewolników po to, żeby pracować, tak? Wtedy, kiedy dało się faktycznie uprawiać, hodować zwierzęta i uprawiać rolę. Tak? W przerwach między jednym wikingowaniem a drugim wikingowaniem. Ale ci niewolnicy nigdy nie byli zajeżdżani w taki sposób, w jaki zajeżdżano ich w Stanach, ponieważ stworzyliśmy bardziej optymalne techniki jakby kumulowania kapitału, które wcześniej nie istniały, w związku z czym ludzie posiadali dodatkową motywację, żeby żeby ten kapitał kumulować do ekstremum, tak? Kiedyś nie opłacało się wyjebać sobie wielkiej chaty na prowincji, gdzie w promieniu tego pół dnia jazdy konno nie ma nikogo, dlatego, że to stanowiło zagrożenie. Dlatego, że my, zamykając się, kurwa, na takiej farmie
z naszymi niewolnikami, jak niewolnicy się wkurwią, to nas zatłuką, a potem nikt nie przyjedzie nas nawet uratować. Jak ktoś najedzie nas z zewnątrz, to mamy przejebane. Po prostu. Tymczasem teraz? Znaczy tymczasem w XVIII-XIX wieku niewolnika można zastrzelić. Ziemia jest własnością, co też jest dużą zmianą. I im więcej masz własności, tym większa jest wartość. A żeby kultywować tą wartość, potrzebujesz niewolników. A po trzecie, istnieją bardziej sformalizowane państwa, co znaczy, że ryzyko wędrującej bandy barbarzyńców jest dramatycznie obniżone. Więc ten mechanizm się zmienił fundamentalnie. I wiecie, jak spojrzymy na niewolnictwo w tej chwili, chociażby w kontekście Kataru, tak, o którym mówiliśmy w kontekście budowania stadionów, no to znowu patrzymy na sytuację ludzi, którzy żyją w warunkach potencjalnie jeszcze gorszych niż niewolnicy tak, od 20 zł piwko. Jakby niewolnicy w USA i no jest to dość duża różnica, bo mimo wszystko te sytuacje te sytuacje są zupełnie inne w swojej naturze. Im bardziej możesz wycisnąć ostatnie poty z niewolnika, tym więcej gówna mu serwujesz. I oto się wszystko rozbija. Motywacja do tego, żeby niewolników źle traktować, jest teraz dużo większa niż kiedykolwiek wcześniej. I o tym warto pamiętać, żeby myśleć trochę głębiej. Doesn't have to be low, can be medium, can be high, but they always produce more than they themselves consume. That more... Przepraszam. By the way, Marx, when he writes this, uses the German word mehr, M-E-H-R, which is the English equivalent of more. It's the more. That more got badly translated into the word surplus. Shouldn't have been, but it was. By the way, by German and English people doing the translations. What's the difference between more and surplus? Is there a nuanced? Yeah, because surplus has a notion of it's discretionary, it's sort of extra. He's not making a judgment that it's extra. It's a simple math equation. Yes, very simple. One minus Literally, the other. Yes, X minus Reduce Y. versus That's right. X is minus. Ja wczoraj zarabiałem 13,91 zł netto na godzinę, a mój pracodawca z mojej pracy czerpał 150 zł netto. Szybkie obliczenia bez podatków oraz kosztów eksploatacji całej hali produkcyjnej. Bezpiecznie będzie przyjąć połowę tego, ale i tak 150 zł jest zaniżone. To jest dokładnie to, co ja mówiłem wam kwestiach wyobrażenia sytuacji, w jakiej jest w jakiej jest funkcjonuje wyzysk. Bo rozmawialiśmy o tym, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale rysowałem wam taki graf, w którym pokazywałem, jak duża część wartości wyprodukowanej przez pracownika jest zachowywana przez kapitalistę. I ta wartość jest ta wartość jest dramatycznie niższa niż... Znaczy, wartość wyprodukowana jest dramatycznie wyższa niż to, co dostajecie za jej wyprodukowanie. I w relacji kapitalistycznej zawsze tak będzie, dlatego że kapitalizm promuje bycie chciwym. Oczywiście, możecie patrzeć na tego...
kapitalistów i myśleć, że no tak, ale jakby chcieli, to mogliby lepiej ludzi traktować, nie? Ale koniec końców za dużo osób nie chce, a my nie jesteśmy od tego, żeby rozliczać ludzi z ich indywidualnych decyzji, ponieważ to jest bardzo niewydajny system zarządzania w ogóle decydowaniem o świecie, tak? To znaczy, jasne, teoretycznie moglibyśmy ganić każdego jednego kapitalistę, ale w kraju w tej chwili 40 coś milionów, tak? Gdzie tych kapitalistów może być spokojnie 2 miliony, 3 miliony tego, to byłoby super niewydajne i na pewno nie doprowadziłoby do jakichś konstruktywnych rezultatów. Dlatego potrzebujemy zmian systemowych, dlatego potrzebujemy zdjęcia tej motywacji do tego, żeby właśnie być jak największym, żeby właśnie jak najwięcej zagrać sobie do kieszeni. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby zwalczyć leżący u jakby podstaw problem pod tytułem hej, ta dystrybucja jest z gruntu niesprawiedliwa. Chodzi o to, że nie feudalizm, bo w feudalizmie nie dało się, nie opłacało się aż tak wyzyskiwać niewolników poddanych. Przepraszam, ale się mocno rozgadałeś. Staram się jakby być możliwie do rzeczy. Mam nadzieję, że byłem do rzeczy, a nie, że po prostu z głupa się rozgadałem. Jezus, teraz mnie przestraszyłeś, Magikarp. Natomiast nie feudalizm także dlatego, że jakby organizacja tych, którzy posiadają, nie sprowadza się tylko do stricte rodziny Kimów, nie? W sensie Korea Północna posiada swoją własną klasę posiadającą, którą jakby jeżeli się uprzemy można nazwać dworzanami Kimów, ale nie do końca działa w ten sposób, nie? Raczej kojarzyłaby mi się z klasą posiadającą w nazistowskich Niemczech, gdzie tak, jest jakby dyktatura i gdzie jest wierchuszka i gdzie tej wierchuszce nie można się sprzeciwić, ale jednak chcemy, żebyście byli tymi kapitalistami, którzy dla nas wyzyskują wszystkich. Chocie ja nie będę siedział i cię głaskał, chłopie, jak ty będziesz mnie się ocierał o mnie co 5 sekund. X is the total output, Y is the consumption by the producer, therefore X minus Y equals S the surplus. Exactly. Now Marx argues, the minute you understand this, you will ask the following question. Who gets the surplus? Who gets this extra stuff that is made but not consumed by those who made it? And Marx's answer is, therein lies one of the great shapers of any society. How is that organized? For example, who gets it? What are they asked, if anything, to do with it in exchange for getting it? What's their social role? For example, here we go now. If you get this, and you get the core of it anyway. And I don't charge much. The workers themselves could get it. Less than lawyers. Right, that's right. The workers themselves could get it. Yes. That's the closest Marx comes to a definition of communism. Communism would be if the workers who produce the surplus together decide what to do with it. So this has to do not just with who gets it, but more importantly, who gets to decide who gets it. Well, who gets it and who gets to decide what to do with it. Right. Because you can't decide it if you don't have disposition over it. So just the logic of the word sequence, it's produced,
Marx uses the word appropriated. In other words, whose property, who gets to decide, if you like, what happens. All that property ever meant is who gets to decide and who's excluded. That's a clean definition of communism, for him. Right. And that's it. By the way, it's not just clean. It's the only one. So can we just linger on the definition of exploitation in Yes. the context? Easy. Becomes very easy now. Exploitation exists if and when the surplus that's produced is taken and distributed by people other than those who produced it. Slaves produce a surplus which the master gets. Serfs produce a surplus which the lord gets. Employees produce a surplus which the employer gets. It's very simple. These are exploitative class structures because one class produces a surplus appropriated, distributed by another group of people, not the ones who produced it, which creates hostility, enmity, envy, anger, resentment, and all of the problems you can lump under the heading class struggle. I use a metaphor, simple metaphorical story. You have two children, let's assume, and you take them to Central Park, a few blocks from here. It's a nice day, and the children are playing, and in comes one of those men with an ice cream truck comes by. Ding-a-ling-a-ling-a-ling, your children see the ice cream. Daddy, get me an ice cream. So you walk over, you take some money, and you get 2 ice cream cones, and you give them to one of the children. The other one begins to scream and yell and howl. Obviously, what's the issue? And you realize you've just made a terrible mistake. So you order the one you gave the 2 ice cream cones to, give one of those to your sister or your brother or whatever it is. And that's how you solve the problem. Until a psychologist comes along and says, you know, you didn't fix it by what you just did. You should never have done that in the first place. My response, so you understand, all of the efforts to deal with inequality in economic, political, cultural, these are all giving the ice cream cone back to the kid. You should never do this in the first place. The reallocation of resources creates bitterness in the populace. Look at this country is tearing itself apart now in a way that I have never seen in my life, and I've lived. Znaczy, to jest w ogóle też bardzo ciekawa myśl, którą on sprzedał. Myślałem, że będzie kontynuował, dlatego się zatrzymam. To, co on powiedział o psychologu, jest bardzo, bardzo ważne, tak? Jeżeli kupisz masz 2 dzieci, kupisz im 2 lody, ale dasz te 2 lody jednemu dziecku, po czym uświadomisz sobie, że zjebałeś i każesz temu pierwszemu dziecku dać loda drugiemu dziecku, to nie tylko tworzysz szkodę na tym etapie, że w ogóle zaistniała ta sytuacja w tej chwili i trzeba było ją naprawić, ale też tworzysz tę sytuację. Właśnie to jest to, co mówiłem o chciwości. Że zasiałeś ten czy zasiałaś ten pierwiastek chciwości w osobie, która mogła mieć 2 lody. Ponieważ tym, co do czego ona będzie zmotywowana, i będzie to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ona będzie miała te 2 lody. I to jest duża rzecz. To jest coś, z czym mamy olbrzymi problem, bo mimo wszystko tak właśnie działają, tak właśnie działają kapitaliści. Mówiąc, no hej, ale nam jest tak dobrze, dostając bardzo dużo pieniędzy, dlaczego mamy zacząć dostawać mniej? I to tak długo, jak kultywujemy system, który daje przyzwolenie na to, żeby oni dostawali dużo pieniędzy i żeby byli zadowoleni, tak długo oczekiwanie od nich indywidualnie, że nagle przestaną? Bzdura. Kosmos. Lived here all my life, and I've worked here all my life. It's tearing itself apart, and it's tearing itself apart basically over the redivision, the redistribution of wealth, having so badly distributed in the first. But that's all in Marx. And notice, as I explained to you what is going on in this tension-filled production scene in the office, the factory, the store, I don't have to say a word about the government. I'm not interested in the government. The government's really a very secondary matter to this core question. And here comes the big point. If you make a revolution and all you do is remove the private exploiter and substitute a government official without changing the relationship, you can call yourself a Marxist all day long, but you're not getting the point of the Marxism. The point was not who the exploiter is, but the exploitation
per se. You got to change the organization of the workplace so there isn't a group that makes all the decisions and gets the surplus vis-a-vis another one that produces it. If you do that, you will destroy the whole project. You will not only will you not achieve what you set out to get, but you'll so misunderstand it that the Germans again have a phrase, es geht schief. It goes crooked. It doesn't go right. The project gets off the rails because it can't understand either what its objective should have been, and therefore it doesn't understand how and why it's missing its objective. It just knows that this is not what it had hoped for. I mean, there's a lot of fascinating questions here. So one is, to what degree, so there's human nature. To what degree does communism, a lack of exploitation of the working class, naturally emerge? If you leave two people together in a room and come back a year later, if you leave 5 people together in a room, if you leave 100 people and 1,000 people, it seems that humans form hierarchies naturally. So the clever, the charismatic, the sexy, the muscular, the powerful, however you define that, start becoming a leader and start to do maybe exploitation in a non-negative sense, a more generic sense, starts to become an employer, not in a capitalist sense, but just as a human. Here, you go do this, and in exchange, I will give you this. Just becomes the leadership role, right? So the question is, yes, okay, it would be nice. The idea sort of communism would be nice to it's nice not steal nice from in the theory, but nice it doesn't work in practice because of human nature. Because of human nature. Thank you. So what can we say about leveraging human nature to achieve some of these ends? Okej, ja jestem bardzo ciekaw, co on odpowie, ale ale spróbuję zgadnąć. Bo tego nie oglądałem tego segmentu, więc jakby nie wiem, co tam dokładnie padnie, ale jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że wiemy, że małe społeczności często były znacznie bardziej egalitarne niż dzisiejsze społeczności. Bo on powiedział, kiedy zacznie działać komunizm, czy jak zamkniemy 5 osób w pokoju i one będą zostawione same sobie, czy nie sformuje się hierarchia. I moją odpowiedzią byłoby tutaj nasz system, jak żaden wcześniej, chociaż istniały już wcześniej takie jakby przejawy tego, tworzy bardzo mocne połączenie hierarchii z siłą. Jakby bycie decydentem nie jest odpowiedzialnością, tylko jest przywilejem. Tymczasem w jakby społeczności, w której do której powinniśmy dążyć, trzeba jasno nakreślić, że, i to jest znowu, będę powtarzał to samo, co powtarzałem wcześniej, że wszelkie hierarchie, które miałyby istnieć w socjalistycznym społeczeństwie, muszą stale udowadniać potrzebę swojego istnienia, albo należy je rozwiązywać, tak? Nie samo rozwiązywać, ale należy je rozwiązywać, jeżeli ich użyteczność się skończy. Ale dalej, tak mocne powiązanie bycia decydentem z przywilejami, a właściwie nawet nie bycia decydentem, tylko bycia szefem, tak? Bo często te osoby, które są naprawdę popularne, czy naprawdę na czele stada, nie są ani dobre w podejmowaniu decyzji, ani nawet nie próbują podejmować decyzji, tylko chcą czerpać same benefity z tego, że decyzje są podejmowane. Jakby gdyby rozpiąć te rzeczy i ograniczyć nagrody dla ludzi, którzy znajdują się w pozycjach popularności, to dużo tej ludzkiej natury zrobiłyby krok w tył, ponieważ wiemy, że najbliższe nam zwierzęta organizują się w społeczności, czy funkcjonują w swoich społecznościach znacznie bardziej egalitarnie niż my i wiemy, że ludzie, antropolodzy zakładają, że ludzie w mniejszych społecznościach, w prostszych społecznościach też byli bardziej egalitarni. Więc wszystko to, co mówi się o dążeniu do bycia na szczycie drabiny, jest w dużym stopniu nie kwestią ludzkiej natury, a kwestią tego, że stworzyliśmy
środowisko, które to promuje. Ale jestem ciekaw, co powie tego, bo stawiam, że powie coś dramatycznie innego i potencjalnie mądrzejszego. There's so many ways of responding, in no particular order. Here's some of them. The history of the human race, as best I can tell, is a history in which a succession of social forms of society arise, and as they do, they rule out some kinds of human behavior on the grounds that they are socially disruptive and unacceptable. The argument isn't really then, is there a need or an instinct? Is there some human nature that makes people want to do this? Well, whatever that is, this has to be repressed, or else we don't have a society. And Freud helps us to understand that repression is going on all the time, and it has consequences. It's not a finished project. You repress it, it's gone. It doesn't work like that. So, for example, when you get a bunch of people together at some point, they may develop animosities towards one another that lead them to want the other person or persons to disappear, to be dead, to be gone. But we don't permit you to do that. We just don't. Every economic system that has ever existed has included people who defend it on the grounds that it is the only system consistent with human nature, and that every effort to go beyond it has to fail because it contradicts human nature. I can show you endless documents of every tribal society I've ever studied, every anthropological community that has ever been studied, slavery wherever it's existed. I can show you endless documents in which the defenders of those systems, not all of them, of course, but many defenders used that argument. To naturalize a system is a way to hold on to it, to prevent it from going, to counter the argument that every system is born, every system evolves, and then every system dies. And therefore, capitalism, since it was born, and since it's been developing, we all know what the next stage of capitalism is. We can infer. If what you're saying... The burden is on the people who think it isn't going to die. Okay, so it doesn't mean they're wrong, but what you're saying is if we look at history, you're deeply suspicious of the argument this is going against human nature because we keep using that for basically everything, including toxic relationship, toxic systems, Absolutely. Destructive systems. That said, well, let me just ask a million different questions. So one, what about the argument that sort of the employer, the capitalist, takes on risk? So versus the employee who's just there doing the labor. The capitalist is actually putting up a lot of risk. Are they not, in sort of aggregating this organization and taking this giant effort, hiring a lot of people, aren't they taking on risk that this is going to be a giant failure? So first of all, there's risk. Almost in everything you undertake, any project that begins now and ends in the future takes a risk that between now and that future, something's going to happen that makes it not work out. I mean, I got into a cab before I came here today in order to do this with you. Yes. I took a risk. The cab could have been in an accident. The lightning could have hit us. A bear could have eaten my left foot. Who the hell knows? But shouldn't I reward you for the risk you took? No, hold it a second. Let's do this step by step. Sure. So everybody's taking a risk. I always found it wonderful. You talk about risk, and then you imagine it's only some of us who take a risk. Let's go with the worker with the capitalist. Mm-hmm. That worker, he moved his family from Michigan to Pennsylvania to take that job. He made a decision to have children. They are teenagers. They're now in school at a time when their friendships are crucial to their development. You're going to yank him out of the school because his job is gone? He took an enormous risk to do that job every day, to forestall all the other things he could have done. He was taking a risk that this job would be here tomorrow, next month. Jezus, to mi się bardzo kojarzy z sytuacją, nie wiem, czy wy słyszałyście, z historią Telltale Games, czyli tych ludzi, którzy tworzyli wręcz na wręcz przemysłową skalę pewien bardzo konkretny rodzaj gier przygodowych, tak? Oni oczywiście The Walking Dead stworzyli, ale stworzyli też Tales from the Borderlands, które było fantastyczne, Fables, mnóstwo, znaczy The Wolf Among Us. To była firma, która wypluwała co parę miesięcy grę, oni wydawali te gry w odcinkach i jakby zazwyczaj gry miały 5 odcinków i dostawało się z tego 10 lub mniej godzin historii. I Telltale Games zamknęło się w paskudny sposób,
To znaczy, że jakby pracownicy któregoś dnia przyszli do biura i dowiedzieli się, że firma się zwija, nie? Mało tego, dowiedzieli się o tym, bo zwija się dlatego, że nie udało im się zabezpieczyć finansowania na dalsze działanie, bo oni tam byli w środku jakiejś bardzo dużej walki o finansowanie od zewnętrznych inwestorów i nie było, nagle się okazało, że inwestor powiedział: chuja, nic wam nie dam, i firma jakby przyszła i powiedziała: no to wiecie co, to my już nie mamy pieniędzy na funkcjonowanie, ponieważ inwestor nam się nie sprawdził. Jakby dzięki nara powodzenia, znajdźcie sobie nową pracę. I gdyby to samo z siebie nie było dostatecznie zjebane i jakby zniechęcające, to warto zaznaczyć jeszcze, że Telltale rekrutowało ludzi aż do momentu, aż zamknęło swoje drzwi. Całkiem dosłownie. To znaczy, że Telltale, że chyba tydzień przed zamknięciem firmy ściągnęło z drugiego końca Stanów pracownika ze swoją rodziną, nie? Gdzie oni ponieśli olbrzymie koszty, żeby sprowadzić się przy okazji jednej z najdroższych części Stanów, bo w okolicy San Francisco, żeby móc pracować dla tego studia. I to nie miało znaczenia. Firma po prostu przestała istnieć. Myślicie, że naprawdę to kapitalista wtedy podniósł tego największe ryzyko? Ale jedna sytuacja była z Activision, gdzie akcja zaproponowała problematycznym pracownikom stanowisko gdzieś na wypisowy na drugim wybrzeżu. Pracownicy tam pojechali, po miesiącu wszyscy dostali wypowiedzenia. No, ale ponieważ branża gier przez długie lata była moją branżą, no to ja wam przedstawię jeszcze sytuację z Polski, tak? Gdzie CDP, czyli wydawca i dystrybutor gier, między innymi dla tego CD Projektu, zwinął się. Spekuluje się, że ze względu na to, że sam CD Projekt miał tego. Odwalił im numer pod tytułem do ostatniej chwili nie informował o tym, że premiera Cyberpunka zostaje przeniesiona i że jakby CDP nagle zapożyczyło się, znaczy, że CDP zapożyczyło się na to, żeby móc jakby ponieść te koszty ogarnięcia premiery, po czym okazało się, że oni już wszystko zaczęli drukować i nagle się wyjebało na ryj, nie? I żadnej asekuracji, żadnego tego, ponieważ bardzo dużo firm, to też o tym też warto pamiętać, a propos ryzyka kapitalisty, że bardzo dużo firm, szczególnie firm produkcyjnych, funkcjonuje kurwa w permanentnym stanie zakredytowania. Że są firmy, które zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników, które potrafią kurwa na całą swoją działalność brać kolejne kredyty, nie? To nie jest tak, że kapitalista musi spłacać zadłużenie, to bardzo o tym za chwileczkę. I CDP się zwinęło właśnie na początku, to jeszcze był początek roku, więc w ogóle taki okres, który niekoniecznie jest fajny dla wielu podmiotów, bo na początku roku w wielu branżach potrafi być mało pracy i mało zysków. CDP się zwinęło i jakby bardzo szybko poszła informacja po game devie, że wy się lepiej szybko zwracajcie do syndyku upadłościowego, jeżeli chcecie cokolwiek dostać, bo no istnieje ryzyko, że możecie gówno dostać, jeżeli nie ustawicie się w kolejeczce odpowiednio szybko, dlatego że nie ma tutaj, że wszystko jest rozliczane przez firmę. Natomiast jakby odpowiedzialność zarządu firm
jest bardzo często uzależniona dokładnie od warunków funkcjonowania firmy. Jeżeli ogłaszasz bankructwo, no to sorry, ogłaszasz bankructwo i koniec, no co zrobisz? Przychodzi syndyk tego. Przychodzi syndyk, mówi: to teraz ja poproszę wszystkich, których firma jest dłużnikami, o informacje. Tutaj mamy do czynienia z upadłością. I my postaramy się najlepiej jak możemy rozdzielić wszystkie zasoby firmy tak, żeby usatysfakcjonować albo być może najmniej zawieść jak najwięcej podmiotów. I koniec pieśni, tak? No to jest... Nie ma. Nie ma. Mało tego, wiecie, co się stało z dwoma panami prezesami CDP? Przenieśli się do swojej drugiej spółki, która była z jednej strony powiązana w biodrze z pierwszą, ale jednocześnie była niezależnym podmiotem, który funkcjonował jakby jako osobny podmiot prawny, który nazywa się Klabater, który funkcjonuje po dziś dzień. Możecie sobie sprawdzić, nie? Klabater nie jest jakimś wielkim, wiecie, molochem dystrybucji, który osiąga nie wiadomo jakie wyniki. To w odróżnieniu od pracowników Klabatera, w odróżnieniu od pracowników CDP, szefowie Klabatera po prostu sobie przeskoczyli do drugiej firmy. To jest a propos tego ryzyka kapitalistów. Czy wy myślicie, że jakby jutro zbankrutował CD Projekt, to najbardziej poszkodowani byliby członkowie zarządu CD Projektu? Naprawdę chcecie tak myśleć? Klabater wydał Amazing American Circus, na pewno. I nie wiem, czy coś jeszcze. Ale na Gamescomie będą, więc pewnie coś tam będą pokazywać. No Help Will Come Tomorrow też wydali. I Moonshine Inc. teraz będą wydawać. Czyli gra o byciu bimbrownikiem. Next year. He bought a house, which Americans only do with mortgages, which means he's now stuck. He has to make a monthly payment. If you make a mistake, you capitalist, he's the one who's going to, you're a capitalist, you got a lot of money, otherwise you wouldn't be in that position. You've got a cushion. He doesn't. If you investigate, you'll see that in every business I've ever been in, and I've been involved in a lot of them. So you think it's possible to actually measure risk, or is your basic argument is there's risk involved in a lot of both the working class and the bourgeoisie, the capitalists? That's right. And it's very difficult. The worker would never come and say, because he's been taught right, I want this payment, a wage, for the work I do, and I want this payment for the risk I take. Well, there's some level of communication like that. You have acknowledgement of dangerous jobs, but that's probably built into the salary, all those kinds of things. You understand, but you're not incorporating the full spectrum of risk. You don't believe that. This country is now being literally transformed from below by an army of workers who work at Amazon, fast food joints. You know what their complaint is? It's killing us. We get paid shit, and it's killing us. There is no relationship, except in the minds of the defenders of capitalism, between the ugliness, the difficulty, the danger of labor on the one hand and the wage. Let me give you just a couple of examples, because this is my job, this is my life, what I do, right? The median income of a child care worker in the United States right now, as we speak, is $11.22 an hour, median. So 50% make less, 50% make more. The median income for a car park attendant is several dollars per hour higher than that. What does the car park attendant do? He stares at your car for many hours to make sure that nobody comes and grabs it.
Maybe he parks it and he moves it around to get it in and out. By any measure that I know of that makes any rational sense, being in charge of toddlers, 2, 3, 4-year-olds who are at the key moment of mental formation the first 5 years, to give that a lower salary than you give the guy who watches your car. Come on, I know how to explain it. Gender explained, all kinds of issues. The car park people are males, and the childcare people are females, and that in our culture is a very big marker of what. But the one who said, only the economics professor, nobody else, says this stuff, because in economics, I don't know if you were familiar with our profession, but we have something which we call marginal product. This is a fantasy. I was a mathematician. Before I became an economist, I loved mathematics. I specialized in mathematics. So I know mathematics pretty well. What economists do is silly, is childish, but they think it's mathematics. It's very sophisticated. It isn't. But think for a minute what it means to suggest that you can identify the marginal product of a factor of production, like a worker. In the textbook, when it's taught, I've taught this stuff. I hold my nose, but I teach it. Then I explain to students what I've just taught you is horse shit, but first I teach it. What is the marginal product, if it might be useful? The notion is, if you take away one worker right now from the pile, what will be the diminution of the output? That's the marginal product of that worker. Measured by the amount of the output that diminishes. Output of the raw product, of the product. Usually in real terms, so physical, not the value. You could do a value, but it's really more the physical you're after. I mean, there is a transformation thing I'd love to talk to you about value. It's so interesting. Yes, what is value? I'd be glad to talk to you about value and price and all of that. But I just want to get to the Hegel, who was Marx's teacher, has a famous line: "You can't step in the same river twice." And the argument is, you and the river have changed between the first and the second time. So it's a different you and it's a different river. You can choose not to pay attention to that. Just, you can't claim you're not doing that. You can't claim that you can actually do that, because you can't. There is no way to do that. So the meaning that you can't just remove a worker and have a clean mathematical calculation of the effect that it has on the output. That's right. Because too many other things are going on. Too many things are changing. And you cannot assume, much as you want to, that the outcome on the output side is uniquely determined by the change you made on the input side. Can't do that. Even in the average, it's not going to work out. You can look, mathematics is full of abstractions. You can say, as we do in economics, ceteris paribus, everything else held constant. But you have to know what you just did. You held everything. You know why you do that? Because you can't do that in the real world. That's not possible. You better account for that. Otherwise, you're mistaking the abstraction from the messy reality you abstracted from to get the abstraction. As a quick tangent, if we somehow went through a thought... Czy ten jakby koncept jest dla was w ogóle zrozumiały? W sensie, ja nie twierdzę, że on jest jakiś przyznanie trudny, tylko wolę się tutaj upewnić, bo to jest bardzo ważna też rzecz, którą on powiedział, która znowu zawraca do tego, że ekonomia nie jest, kurwa, nauką ścisłą! To znaczy, nie jesteście w stanie policzyć, ile dodanie lub odjęcie pracownika zmieni w waszym funkcjonowaniu. Nie macie mechanizmu, który pozwala to policzyć. Dlatego, że ludzie nie są opisywalni prostą matematyką. I to jest to jest super ważne, dlatego, że jakby mamy bardzo jakby dużo czynników do wzięcia pod uwagę. Jeżeli zwolnimy pracownika, jak to wpłynie na morale pozostałych pracowników? Jeżeli spróbujemy na przykład zadziałać w kierunku dotrudnienia kolejnych pracowników, czy oni wszyscy będą tak samo wydajni? Kto wykonuje jaką robotę? Kto bierze na siebie jakieś potencjalnie dodatkowe zadania wynikające z roboty? Wszystko to musi się gdzieś znaleźć. Wszystko to musimy wziąć pod uwagę. I ponieważ każda jedna osoba jest w ogóle zmienna, tak? Ponieważ jeżeli ja dzisiaj zacznę brać leki na alergię, które sprawią, że ja się nie będę w stanie skupić w pracy,
to moja wydajność dzisiaj będzie inna niż wydajność miesiąc temu, to nie ma opcji, żebyśmy nagle zaczęli wyliczać dokładnie, ile ja jestem w stanie wygenerować wartości w mojej firmie. Jeżeli mi umrze babcia, to moja wydajność się znacząco zmieni. Czas, w jakim będę potrzebował wrócić do siebie, jakby do normalnego funkcjonowania po śmierci babci, jest znowu czasem, który zmieni moją produktywność. I te liczby, które ktoś stosował wobec mnie tydzień temu, nagle staną się bezwartościowe. Experiment or an actual experiment of removing every single economist from the world, would we be better off or worse off? Much better off. Okay. Economics, and I'm one. I'm talking about myself. See, economics. We're going to ship all the economists to Mars and see how well it works off. No, but the serious part of this is that economics, it's really about capitalism. Economics as a discipline is born with capital. There was no such thing. When I teach courses at the university, for example, called History of Economic Thought, right? And I begin the students with Aristotle and Plato. And I say, they talked about really interesting things, but they never called it economics. There was no, it made no sense to people to abstract something as central to daily life as economics broadly defined. It made no sense. That's a creation much, much later. That's capitalism that did that, created the field of it. So when I give them Plato and Aristotle, I have to give them particular passages. By the way, footnote, because your audience will like it. Plato and Aristotle talked about markets because they lived at a time in ancient Greece when market relations were beginning to intrude. Do tego stosuje się targety i robi przybliżone szacowanie, ale... Mąkę, ale właśnie dokładnie na to odpowiadałem. Nie jesteś w stanie zrobić estymacji na to, ilu twoim pracownikom umrze babcia. Nie jest funkcją... Mało tego, jestem w stanie, kurwa, się postawić dolary przeciwko orzechom. Że, kurwa, 90% firm nie robiło analizy produktywności pracowników w COVID-zie. W sensie prognozowanej analizy zmiany produktywności pracowników w COVID-zie. Bo nie da się tego zrobić. Szczególnie jeżeli jeden, kurwa, kapitalista będzie zakładał, że jak wyśle pracowników do domu, to oni będą się wszyscy opierdalać. Drugi zrozumie tę część, że pracownicy na pracy zdalnej potrafią siedzieć w pracy więcej niż pracownicy, którzy siedzą na miejscu, dlatego że jakby gorzej kontrolują swój czas pracy w ogóle. A trzeci weźmie pod uwagę to, że prawdopodobieństwo zachorowania jego pracowników wynosi 15%. I on sobie spróbuje wokół tego wymodelować. Każda jedna z tych rzeczy jest płynna. I jakby często wyliczenia jakby targetów do osiągnięcia stanowią estymację, ale nie produktywności pracownika, a produktywności firmy. I w tym kontekście jeszcze jakakolwiek estymacja może mieć miejsce, dlatego że nie szacujemy tego, jak wydajny będzie pracownik, tylko co firma da radę zrobić. Ale nawet taka kalkulacja jest bardzo, 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 bardzo narażona na błąd. Upon these societies. So they were both interested in this phenomena, that we're not just producing goods and then distributing among us. We're doing it in a quid pro quo. I'll give you 3 oranges, you give me 2 shirts, a market exchange. And both Aristotle and Plato hated markets, denounced them, and for the same reason. They destroy social cohesion. They destroy community. They make some people rich and other people poor, and they set us against each other, and it's terrible. And here's what they agreed on that. Here's what they disagreed on. One of them said, okay, there can be no markets. That was Plato. Aristotle comes back and says, no. Too late for that.
The disruption caused in society by getting rid of this institution that has crawled in amongst us would be too devastating. So we can't do that. But what we can do is control it, regulate it, get from the market what it does reasonably well, and prevent it from doing the destructive things it does so badly. So the fundamentally the destructive thing of a market is it's the engine of capitalism, and so it creates exploitation of the worker. I wouldn't create. That's too facilitates. It facilitates it, and it is an institution that Plato and Aristotle feel is a terrible danger to community. Is there, which, by the way, is a way of thinking about it that exists right now all over the world. Look, the medieval Catholic Church had a doctrine, the prohibition of usury. And this was that God said, if there's a person who needs to borrow from you, then that's a person in need. And the good Christian thing to do is to help him. To demand an interest payment rather than to help your fellow man is, God hates you for that. That's a sin. Jesus is crying all the way to wherever it is he goes. But would Jesus be crying when you try to scale that system? So that has to do with the intimate human interaction. The idea of markets is you're able to create a system that involves thousands, millions of humans, and there'd be some level of safe, self-regulating fairness. There might be, but it's hard to imagine that charging interest would be the way to do that. I wonder what. So I guess suppose you were interested in having. Suppose you took as your problem. We have a set of funds that can be loaned out. People don't want to consume it. They're ready to lend it. Okay. To whom should they lend it? Well, we could say in our society, we're going to run this the way professors in institutions like MIT work this. Mm-hmm. They write up a project. They send the project in to some government office where it is looked at against other projects. And this office in the government decides we're going to fund this one and that one because they're more needed in our society. We're in greater need of solving this problem than that problem. And so we're going to lend money to people working on this problem more readily or more money than we lend over here because we're going to. But instead, what we do is who can pay the highest interest rate? Whoa, what do you do it? Why, what ethics would justify you do it? It's like a market in general. Something is in shortage. All markets are about how to handle shortage. That's one basic way to understand it. And so if the demand is greater than the supply, which is all the word shortage means, has no other meaning. If the demand is greater than the supply, okay, now you got a problem. You can't satisfy all the demanders because you don't have enough supply. You have a shortage. Okay, now how are you going to do it? In a market, you allow people who have a lot of money to bid up the price of whatever's short. And that solves your problem because as the price goes up, the poor people they drop out. They can't buy the thing at the exalted price. So you've got a way of distributing the shortage. It goes to the people with the most money. At this point, most human beings confronted with this explanation of a market would turn against it because it contradicts their Christian, Judaic, Islamic, all of them would say, what? You know what that means? It means that a rich person can get the scarce milk and give it to their cat, while the poor person has no milk for their 5 children. There it is. You want a market? Why? The fundamental. I co wy na to stwierdzenie, tak? Bo to jest bardzo ciekawa pozycja i jakby warto jej wysłuchać było do końca. W sensie spójrzcie na to, jak faktycznie to zmienia perspektywę. Znaczy, przynajmniej mnie się wydaje, że to jest dobry sposób na opisywanie i zmienianie perspektywy. Powiedzenie tak, wszystko jest super, okej, ciekawa teza, a teraz spróbujemy porozmawiać o tym, że nasz system premiuje to, żeby bogata osoba kupiła kurwa stek z wołowiny Kobe dla swojego psa, a biednej osoby nie było stać na ten stek dla siebie, nie? Czy aby na pewno jest to odpowiednia relacja, w której chcemy funkcjonować? Bo bardzo dużo mówi się o tym, że bo coś tam fani kapitalizmu bardzo lubią się śpiewać, zobaczcie, to działa podeszły popyt, to działa podeszły popyt. No ale właśnie tutaj pojawia się pytanie, tak? To znaczy jak działa? Działa tak, że jeżeli jestem wyjątkowo głodny, że jeżeli odpowiednio dużo osób jest głodnych, to odpowiedzią na ich głód jest powiedzenie, nie damy wam jedzenia?
Bo jeżeli to jest odpowiedź, to ja kurwa nie wiem, ja osobiście na przykład jestem przeciwny systemowi, którym tak podchodzi do problemów, z którymi się mierzymy, nie? W sensie wydaje się to bardzo odczłowieczające. So let's fast forward to today. Right. You mentioned Bernie Sanders. Right. There's another popular figure that represents some of ideas of maybe let's call it democratic socialism, and maybe let's try to sneak up on a definition of what that could possibly mean. But AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, she's from these parts. Yes, Queens. So maybe if you can comment on Bernie Sanders or AOC, sure. Are they open to some ideas in Marxism? Are they representing those ideas well in both the economic and the political sense? Okay. Where do I begin? The socialist movement predates Marx, was always larger than Marx, and has gone on to develop separately after Marx's death. So, can we pause on that? Actually, Yeah. Is there a nice way to delineate, draw a line between Marxism and socialism, or if Marxism is kind of a part of socialism? that's better. Can you speak to like maybe try to define once again what Marxism is and what socialism is? Right. Marxism is a systematic analysis, heavily focused on economics, and as I said earlier, devoted to mostly a critique of capitalism. And that's its strength, how it does that, how it poses the questions, how it analyzes the way capitalism works. That is really the forte of the Marxist tradition. Socialism is a bigger, broader tent within which Marxism figures. It's there so that people who aren't Marxists are nonetheless aware of Marxism, like it more or less, study it more or less. But it's a broader notion that I like to use this sentence to describe. It's a broad idea that we can do better than capitalism, that really there are all kinds of things about capitalism that are not what we as modern citizens of the world think are adequate, that we are in a tradition that goes back to all the people who thought they could do better than slavery and all the people who thought they could do better than feudalism. We've made progress. Feudalism was a progress over slavery. Capitalism was a progress over both of them. And progress hasn't stopped. And we are the people who, in a variety of ways, want the progress to go further and are not held back by believing that capitalism is somehow the best beyond which we cannot go or even think. We find that to be, in the worst sense of the word, a reactionary way of thinking. And we're that large community. Many of us are not interested in economics all that much. We don't think that's the focal area. We are socialists, for example, because we want to do something to deal with climate change. We think the world is about to kill itself physically, and we want to take steps with other people to stop that, to fix that, et cetera, et cetera. So that's for me a kind of difference. It's a little difficult to say because there's no other figure like Marx that has an equal impact, an equal place within the broad socialist tradition. And the only tradition that comes close might be the anarchist tradition, but that's very specialized and that's a whole nother kind of conversation. And whatever you say, the influence of the great anarchist thinkers, Kropotkin, Bakunin, Sorel in France, and others still doesn't amount to the impact that Marx and Marxism have had so far. That could change, but I mean, up to this point, that's I think that's a way of understanding the relationship. Yeah, that's an interesting that some of the ideas within anarchism, and of course it's one of the more varied disciplines, Right? Because there's such, maybe by definition, such variety in their thinkers, but Yep. they kind of stand for a dismantling of a power center, and that, if not equates, tends to rhyme with some of the ideas of socialism. Absolutely. So where you have There's a whole train of thought in socialist ideas and in Marxist ideas that uses the phrase, quote, the withering away of the state. That's a quotation from Lenin. People should understand that's a quotation from Lenin. And it was made by Lenin positive. In other words, Lenin was saying, that's a good thing. That's something we stand for.
We want to create the conditions under which there is because you remember the communists, or whatever, they weren't called that at first in Russia before the revolution. They were just socialists. They were hunted down and persecuted by the government left and right. They had no love for the government. The government was their literal everyday enemy. And being critical of government didn't just mean this particular government, but of the whole. Being a Marxist, you always ask the questions of the social constitution of whatever it is you're struggling against. So there was this interest. Why is the state so important? Especially because if you understand feudalism, particularly early feudalism, it didn't have powerful states. One of Lenin's greatest books is called The Economic History of Russia, and he goes back centuries. It's a huge book, 3 or 4 inches thick, and I'm one of the few people who've read it. He's very good about the absence of a strong central government in many parts of feudalism, including inside Russia, but also in other parts of Europe. The development of a powerful central state comes towards the end of feudalism as it Ten sekund muszę powiedzieć, że jest taki... is desperate to hold on, which ought to be suggestive that maybe the turn to powerful governments here in the United States or in Europe is maybe also because this system is exhausted and can't go on and has to marshal every last bit of power it can not to be lost in history. It would be interesting to see what the Soviet Union would look like if Lenin never died. Right. A lot of people have asked that question over the years. A lot of people. No dobra, to marksizm kulturowy, czyli czas na najbardziej hardkorową chyba część tego, ponieważ będzie najgłupsza! Is there just to linger briefly on the way Marxism is used as a term on Twitter? There's something called, I'm sorry if I'm using the terms incorrectly, but cultural Marxism, Right. the criticisms of universities being infiltrated by cultural Marxists. Right. I'm not exactly sure. I don't pay close enough No attention. one is. No. But it's woke. It's Yes. there's a kind of woke ideology that I'm not exactly sure Right. what It's is not you. what is the fundamental text. Yeah. Who's the Karl Marx of? Bardzo, bardzo podoba mi się ten typ, ponieważ że tak mówię o tym, kurwa, no powiem o tym, bo to się też nasuwa wszystkim, ale o chuj w tym chodzi, nie mam pojęcia, więc trochę boli mnie, że w ogóle o tym mówię, ale damy radę, Stefan. Of wokeness. All I do know is that there's certain characteristics of woke ideology, which is hard lines are drawn between the good guys and the bad guys. Yes. And basically everyone is a bad guy except the people that are very loudly nonstop saying that they're the good guy, and that applies for racism, for sexism, for gender, gender Right. politics, identity politics, all that kind of stuff. Is there any parallels between Marxian economics and Marxist ideology and whatever is being called Marxism on Twitter? No, not much. Mostly Marx. One of the consequences of the taboo after World War II is that Marxism, like socialism and communism, become swear words. It's like calling somebody, well, I won't use bad language, but using a 4-letter word to describe somebody. Yes. So instead of calling them, this or that, you call them a Marxist. In many circles, this is even worse than whatever other adjective you might have used. But it doesn't have a particular meaning that I can assess. The closest you get is your little list. It is somebody who is concerned about race and sex and sexual orientation, gender, and all of those things, and wants there to be transgendered bathrooms and I don't like any of these people, so I slap the word Marxism or the phrase cultural Marxism, because it isn't Marxism about getting more money or controlling the industry or all those things that dimly we know Marxists somehow are concerned about. So this is odd, since they don't know much about Marxism. I've always been interested in culture. I mean, Lukács, the man I mentioned to you before, Gramsci, that's what they're famous for, the analysis of what Marxism particularly has to say about culture. Gramsci writes at great length about the Catholic Church, about theater and painting in Italy and on and on. I mean, this is just ignorance talking. They don't know anything about that. They wouldn't know what the names are. It's a label that summarizes, kind of a shorthand. I'm against all of this. I don't want to be told that there's ugly racism in this country, and it always has been, or sexism, or phobia against gay people, whatever. Jeżeli twoim ulubionym kucykiem nie jest Rainbow Dash, to jesteś marksistą kulturowym. O!
whatever it is that's agitating them, and Marxism or socialism, it's like socialism is the post office. It is a mentality. Well, but I don't blame them. I mean, it's childish, it's mean-spirited, but it comes out of the fact no one ever sat them down and said, here is this tradition. It's got these kinds of things that people kind of share and these big differences. Look, an intelligent society, which this country is, could have and should have done that. It was fear and a kind of terror that made them behave in the way they did, and we're now seeing. Przepraszam, jestem infantylny. Co? Like and subscribe? Chcecie donate'a zostawić? Albo dołączyć do subskrybujących? Seeing it. Having said that, there is such a thing as cultural Marxism. What that is simply those Marxists who devoted themselves to analyzing how it is that a particular culture is, on the one hand, shaped by capitalism, and on the other hand, becomes a condition for capitalism to survive and grow. In other words, how do we analyze the interaction between the class struggle on the job and attitude towards sexuality, or movements in music, or whatever else culture? And there are Georg Lukács, this Hungarian, great name in there, the greatest of all the names, Antonio Gramsci, and a modern name, just died a couple of years ago, a British intellectual named Stuart Hall, Hall. If I were teaching, which I have done, a course in cultural Marxism, those would be three major blocks on the syllabus. I would give you articles and books to read of their stuff because it has been so seminal in provoking many, many others. So there is something to be. No więc widzicie, są prawdziwi marksiści kulturowi. O Gramsci ja wspominałem. Holla ani tego Lukasza nie znam, więc tego, ale widzicie po co sięgać. Widzicie po co sięgać. Said and understood about the kind of culture that capitalism creates and the kind of culture that enables capitalism. Yes. And Marxists are particularly those who like to look at that interaction. Mm-hmm. In other words, they're interested in how capitalism shapes culture and how culture shapes capitalism. There's another name, I forgot. Stuart Hall is British. Gramsci is Italian. Lukács is Hungarian. The German is Walter Benjamin. Benjamin. He was a member of the Frankfurt School, which is a huge school of Marxism that developed in Frankfurt, Germany, and that has a lot of people, many. Jeszcze szkołę frankfurcką przywołuje. O nie, najgorzej. Samo zepsucie. Jaki jest mój ulubiony kucyk z My Little Pony? Ja bowiem się, że ja oglądałem tylko oryginalny My Little Pony i gówno z niego pamiętam, a Friendship is Magic nie oglądałem w ogóle. Many of whom were interested in cultural questions. It was a bit of a reaction against the narrow Marxism that was so focused on economics and politics. There were people who said, you're leaving out very important parts of modern society that are shaping the economy as much as they are shaped by it. And it was that impetus to open Marxism to be more inclusive in what it deemed to be important to understand that this cult, and they call themselves cultural Marxists, but they had a completely different meaning from this. This is just, bad mouthing. That's all this is. Let me ask a more personal question. So Sure. For most. Dobra. Obejrzeliśmy to, co nas interesowało, nie będziemy oglądać całego tego materiału i tak już bardzo długo nad nim siedzimy. Natomiast jakie wasze wrażenia w ogóle? Jak wam się podobało? Jak oceniacie całość? Uważam, że Wolff jest bardzo dobrym storytellerem i uważam, że on bardzo, bardzo fajnie opowiada o tej, wiecie, ideologii, która powinna pomóc nam budować przyszłość, budować lepszy świat. Dwie nieskończoności u Caroline i Dakrowa. Jedna nieskończoność. Naked Night Shifter 300 Minimal Age Enjoyer. Dawcy pizzy na Powolski, Sakumia, Kalejra, Nafe, Małgorzata Sajnok, Czubeska, Cześć Jestem Janek, Krzysztof Karliński, Adam Izydorczyk i Sylwanelka. Dawczynie kawy z ciastkiem.
Michał Piotrowski, Pał, Blem, Kamil Kuliga, Szabrowny Kucyk, Intega, KTBM 32, Horsigon Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Cukrzyś i Hypatia. Osoby dające kawę, Drowka, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lewatia, Marcin Harasimowicz, Azjur Robin, Barnaba, Przemysław Banaś, Heinryk, Ambrozjusz, Samrion oraz Adam, a także dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Pączek do Bosku, Zetka Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakadar, Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier Pilny, Empathy Master, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel D. Efilist, Klusek, Cezar, Worewan oraz Adrian. Pamiętajcie, Patronite.pl Lindel, możemy zrobić cuda. Jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby Real pofarbował sobie włosy.